Cześć, tu Jakub Grydziel, wasz przewodnik sudecki i wrocławski. Dzisiejszą przygodę zaczynamy na dworcu głównym we Wrocławiu. Jedziemy do masywu Ślęży, czeka nas 25-kilometrowa trasa z podwójnym wejściem na szczyt, około 1100 metrów przewyższenia. Na dworcu kupujemy w automacie bilet do Sobótki, jeden normalny. Płacimy, a następnie sprawdzamy na tablicy odjazdów, z którego peronu odjeżdża nasz pociąg. W tym przypadku jest to peron 5. Informacja widnieje obok godziny odjazdu po lewej stronie rozkładu na ścianach dworca. Przechodzimy przez zabytkowy neogotycki gmach i wchodzimy na peron. Czekamy chwilę i wsiadamy do pociągu. Ruszamy linią 285, jedną z najstarszych w kierunku Sudetów, wybudowaną w połowie XIX wieku. Dziś podróż z Wrocławia do Sobótki pociągiem przyspieszonym trwa zaledwie 33 minuty, co jest nie lada wielkim osiągnięciem kolei dolnośląskich i lokalnych władz. Za oknami rozciągają się poranne pola, a na horyzoncie coraz wyraźniej widać masyw Ślęży z charakterystycznym nadajnikiem na szczycie. Po lewej dostrzegamy górę Stolną, na środku Ślężę i Wieżycę, a po prawej Gozdnicę. Na stacji Sobótka wysiadamy i ruszamy czerwonym szlakiem. Najpierw mijamy Ślężański Ośrodek Kultury z geometryczną płaskorzeźbą na fasadzie, a następnie docieramy do gotyckiego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obok kościoła znajduje się niewielka, ale cenna ścieżka geologiczna, gdzie można zobaczyć próbki skał z masywu: granit, gabbro, serpentynit, magnezyt, leukogranit, bazalt i otoczaki polodowcowe. W pobliżu natkniemy się także na pierwsze ślężańskie rzeźby kultowe: lwa znalezionego w okolicy wsi Tworzyjanów oraz fragment innej figury, zapewne postaci ludzkiej z odłamaną górną częścią, nazwanej grzybem. Idąc dalej, mijamy pomnik pionierów ludności przesiedlonej oraz pomnik upamiętniający Danutę Siedzikównę, Inkę, polską działaczkę ruchu oporu z okresu II wojny światowej, sanitariuszkę, niesłusznie oskarżoną i zamordowaną przez władze komunistyczne. W roku 1991 wyrok unieważniono. Tuż obok rozciąga się Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji. 50 metrów dalej trafimy na Aleję Sław Kolarstwa z głazami i tablicami poświęconymi wybitnym polskim kolarzom. Z kolei po drugiej stronie ulicy Armii Krajowej znajduje się Aleja Biegaczy z mosiężnymi odciskami stóp znanych sportowców. Kierujemy się dalej ku przełęczy pod Wieżycą. Po drodze mijamy mały weekendowy bazarek, gdzie można kupić lokalne produkty, warzywa, owoce, miody, a także pamiątki, biżuterię czy odzież. Cała nasza górska wędrówka odbywać się będzie w granicach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, wielkoobszarowej formy ochrony przyrody obejmującej cały masyw, utworzonej w 1988 roku. Po chwili docieramy do jednej z najsłynniejszych ślężańskich rzeźb. Tak zwanego mnicha, kręgla, ma około 2,5 metra wysokości i powstała prawdopodobnie ponad 2,5 tysiąca lat temu. Rzeźba wykonana jest z lokalnego ślężańskiego granitu. Znaleziono ją kilkanaście kilometrów stąd, w pobliżu wsi Tworzyjanów i Garncarsko. Była zakopana na głębokości około 1,5 metra, co pozwalało wstępnie przypuszczać, że pochodzi z XII-XIII wieku. Początkowo myślano, że był to słup milowy wskazujący odległość od celu lub wyznaczający granicę, jednak jest to obiekt unikatowy, nietypowy, ale podobną formą do innych rzeźb megalitycznych w okolicy. Badacze stawiają raczej hipotezę, że jest to megalityczna rzeźba starożytna, która mogła zostać przeniesiona i ustawiona jako słup milowy w średniowieczu. Z rzeźbą wiąże się legenda: świat ma się skończyć, gdy mnich dotrze na szczyt Ślęży. A że z każdą zmianą lokalizacji ustawiany był coraz bliżej góry, niektórzy uważają, że to stopniowe spełnianie się przepowiedni. Kilkadziesiąt metrów dalej, po prawej stronie ulicy, zobaczymy pomnik upamiętniający powstanie Lasu Prenumeratorów Chipa. Jest to mały oddział leśny zasadzony przez pracowników wydawnictwa Vogel Publishing, wydającego magazyn komputerowy Chip. Na przełęczy znajduje się dom turysty imienia Bogusza Stęczyńskiego, schronisko PTTK z noclegami, bufetem i przyjazną atmosferą. To doskonała baza wypadowa. Za budynkiem działa też park linowy. Wbijamy pieczątkę i ruszamy żółtym szlakiem ku pierwszemu celowi – Wieżycy. Podejście jest strome, szczególnie śliskie zimą i w deszczowe dni. Kamienie bywają wyślizgane od sporego ruchu turystycznego. Po drodze mijamy las mieszany z bukami, klonami, jaworami i grabami.
Na Ziemi łatwo dostrzec amfibolity, skały metamorficzne często mylone z bazaltami ze względu na ciemny, podobny, jednolity wygląd. Na szczycie wieżycy znajduje się granitowa wieża Bismarcka, jedna z kilku zachowanych w Sudetach. Były one wznoszone od 1869 roku ku czci kanclerza Otto von Bismarcka. Najstarsza wieża Bismarcka w masywie Ślęży znajduje się na Polnej Górze w okolicy Łagiewnik. Mamy też wieżę Bismarcka na Wielkiej Sowie i ruinę w postaci fundamentów zniszczonej wieży na Witoszy w Kotlinie Jeleniogórskiej. W pobliżu wieżycy rośnie dąb posadzony z okazji 25-lecia działalności niemieckiego Ślężańskiego Towarzystwa Górskiego Zopfengebirgsverein, działającego od lat 80. XIX wieku, ale ciężko go zlokalizować, ponieważ tablica została już usunięta. Podobnie jak inne towarzystwa górskie w Sudetach, ZGV zajmowało się wyznaczaniem szlaków, budową schronisk, dróg i infrastruktury turystycznej. Schodzimy teraz żółtym szlakiem w stronę Przełęczy Dębowej. Po drodze pod stopami możemy dostrzec ciekawe formacje geologiczne, tzw. cios w amfibolitach. Cios to system naturalnych spękań w skale powstałych wskutek kurczenia się materiału podczas stygnięcia magmy, wysychania osadów lub działania naprężeń wewnętrznych związanych z budową krystaliczną minerałów. Na samej Przełęczy Dębowej skręcamy lekko w prawo, nadal trzymając się żółtego szlaku. Tu, w miejscach podmokłych i zacienionych łatwo zauważyć wilgoć, a to dobry moment, by wspomnieć o etymologii nazwy Ślęża. Jedna z hipotez głosi, że pochodzi ona od starosłowiańskiego słowa ślęg, oznaczającego wilgoć, błoto, mokradło. Góra, ze względu na specyficzny mikroklimat, zawsze była pełna źródeł, bagienek i błotnistych miejsc. Nic więc dziwnego, że nazwano ją po prostu Wilgotną Górą, a później nazwa ta przeszła na cały region Śląska i plemię Ślężan. Idąc dalej przechodzimy przez niewielki szczyt Bartoszek. Za Bartoszkiem schodzimy do nienazwanej przełęczy, gdzie żółty szlak łączy się z czerwonym oraz drogą Świętego Jakuba. Wędrując przez las ku górze mijamy różne zbiorowiska, które w dużym stopniu uniknęły w przeszłości wycinki. Żyzne lasy mieszane i kwaśne buczyny górskie, ale są tu również widoczne monokultury świerkowe będące śladem wycinki sprzed 50-60 lat lub wcześniej. Będąc na granicy Sudetów i nizin, lasy Ślęży mają charakter górski z elementami lasów nizinnych. Buci łatwo rozpoznać po gładkiej korze, każde zadrapanie czy napis zostaje na nich na całe życie. Czasem można zauważyć charakterystyczne oczy, miejsca po odłamanych gałęziach, które wyglądają jakby drzewo nas obserwowało. W tych samych zbiorowiskach rosną brzozy, graby, wiązy oraz klony jawory z łuszczącą się korą przypominającą nieco platan. Docieramy do rozdroża, wiaty turystycznej i zaczynamy wspinaczkę ku właściwemu szczytowi Ślęży. Warto zwrócić uwagę na starą kamienną drogę zbudowaną około 130-140 lat temu z inicjatywy Zopfengebirgsverein. Im wyżej, tym las staje się bardziej naturalny, przypominający dawną Puszczę Sudecką. Widać tu młode buki, około 40-50-letnie, większe bloki skalne oraz charakterystyczne skały Gabbro. Gabbro to skała magmowa głębinowa zasadowa. Na zboczach północnych dominują skały magmowe głębinowe, granity. Na wierzchołku i południowych stokach znajdziecie Gabbra, a na południu na górze Radunia i wzgórzach oleszańskich i kiełczyńskich zobaczycie serpentynity. Cały masyw Ślęży jest częścią ofiolitu, dawnej struktury pod dnem oceanu wypełnionej magmą. Skały te stygły przez dziesiątki milionów lat i zostały obrócone i wypiętrzone w czasie ruchów górotwórczych, tworząc masyw Ślęży. Na szlaku natrafimy również na ślady dawnej działalności starożytnych plemion, wały kultowe, które wyznaczały granice między strefą sakrum a profanum. W tym rejonie zobaczymy także słynną rzeźbę panny z rybą. Nazwa jest umowna, niektórzy badacze sugerują, że postać może przedstawiać mężczyznę. Obok stoi niedźwiedź, a może dzik, z charakterystycznym wyrytym krzyżem kojarzonym z kultem solarnym. Wspinając się wyżej docieramy do granicy rezerwatu Góra Ślęża. Chroni on szczytowe partie góry, które przez wieki były słabiej użytkowane gospodarczo i zachowały bardziej naturalny charakter. Warto zwrócić uwagę na brzozy rosnące na stromych, wypłukiwanych zboczach. To typowy gatunek pionierski rozpoczynający proces sukcesji leśnej.
Sukcesji, która nie może się nigdy w tym miejscu dopełnić, ponieważ wraz z opadami gleba ulega wymyciu i proces ulega stagnacji. Dlatego rośnie tu tylko brzoza, która jest sobie w stanie poradzić w tak trudnych warunkach. Końcówka podejścia to zakręcająca kamienna droga, którą każdy turysta pamięta. Tutaj spotykają się 3 szlaki, żółty, czerwony i niebieski. Po pokonaniu ponad 500 metrów przewyższenia docieramy na szczyt Góry Ślęży, liczący 718 metrów nad poziomem morza. Na szczycie znajduje się kilka ciekawych obiektów. Najbardziej widocznym jest radiowo-telewizyjne centrum nadawcze Ślęża z charakterystyczną wieżą o wysokości 136 metrów z 1957 roku. Sylwetkę wieży zna zapewne każdy mieszkaniec Dolnego Śląska. Nadajnik widać z wielu miejsc w regionie, ze Świdnicy, Strzelina Dzierżoniowa, a także z dalszych pasm górskich. Jest to jeden z najlepszych pod względem powierzchni pokrycia sygnałem obiektów nadawczych w Polsce. Dom turysty PTTK na Ślęży imienia Romana Zmorskiego stoi w miejscu dawnych niemieckich schronisk, których historia sięga 1837 roku, gdy na szczycie stanął pierwszy drewniany domek zwany Moss House. Kolejne coraz większe budynki powstawały w latach 1851-1852, stare schronisko oraz nowe schronisko w 1908 roku, i to ostatnie nowe schronisko zaprojektował Karl Klim, znany także z mostu Osobowickiego i wieży ciśnień przy Alei Wiśniowej we Wrocławiu. W schronisku mieściła się niegdyś luksusowa pustelnia ślężańska, dziś znana jako Sala Rycerska. Obecnie, mimo że budynek jest masywny, nie działa w nim stała kuchnia, łazienki, ani nocleg nie jest możliwy z powodu problemów z dostarczaniem wody. Po wojnie obiekt przejęło PTTK, a w latach 60. został on nieznacznie przebudowany. Na szczycie znajdziemy także krzyż obok wiaty turystycznej oraz słynną rzeźbę megalityczną ślężańskiego niedźwiedzia. Rzeźba datowana jest na około 300-400 lat przed naszą erą, a więc liczy blisko 2500 lat. Niedźwiedź jest symbolem góry i pojawia się w logotypach, publikacjach związanych ze Ślężą. Kościół w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny został wzniesiony na ruinach dawnego Zamku Piastowskiego. Zamek powstał w XIV wieku z inicjatywy książąt świdnickich Bolka II Małego i Henryka. W czasie wojen husyckich został zdobyty przez husytów, którzy urządzili tu swoją siedzibę. Później, podobnie jak wiele innych śląskich zamków, przeszedł w ręce rycerzy rozbójników. W XV wieku mieszczanie ze Świdnicy i Wrocławia zniszczyli warownię, by nie stała się kryjówką dla zbójców. Nigdy jej nie odbudowano. W XVII i XVIII wieku na ruinach powstał barokowy kościół, który po pożarze spowodowanym uderzeniem pioruna przebudowano w XIX wieku do obecnej formy. W pobliżu szczytu od południowej strony zobaczymy również fragmenty starożytnych wałów kultowych. To usypiska ze skał związane z dawnymi obrzędami solarno-lunarnymi. Uważa się, że Ślęża była związana z kultem Słońca, a pobliska Radunia z kultem Księżyca. Do atrakcji szczytu należy również betonowa wieża widokowa z początku XX wieku. Do konstrukcji można dostać się niebieskim szlakiem idąc za kościołem. Można na nią wejść, choć ekspozycja i stroma drabinka budzi lęk u wielu osób. Istnieje także możliwość wejścia na wieżę kościelną za opłatą po uzgodnieniu. Po odbiciu pieczątki turystycznej do Korony Gór Polskich, Korony Sudetów i innych odznak turystycznych schodzimy drogą przeciwpożarową nr 14 w kierunku przełęczy Tompadło. Przed nami nieco ponad 1 godziny spacer w dół drogą, którą na co dzień dojeżdżają pracownicy schroniska i pracownicy RTCN Ślęża. Po drodze mijamy wiele skrzyżowań ścieżek leśnych idących wokół Ślęży. Na jednym z nich możemy odbić i dotrzeć do Groty Walońskiej, a na kolejnym, tzw. Polanie z Dębami, możemy odbić w prawo i dotrzeć do Kazalnicy i szczytu Skalne. Schodząc dalej w dół dostrzegamy zmianę roślinności z regla dolnego do piętra pogórza i większego udziału drzew liściastych w składzie zbiorowisk roślinnych idących wzdłuż szlaku. W końcu łączymy się z niebieskim szlakiem i docieramy do popularnej turystycznie przełęczy Tompadła. Większość wrocławian właśnie tu rozpoczyna swoje wędrówki na szczyt Ślęży, często z tego powodu, że stąd jest nieco mniejsze przewyższenie i jest łatwiej. Nazwa przełęczy Tompadła pochodzi od nazwy wsi Tompadła z niemieckiego Tampadel, nazwy, która znana była już od XIII wieku. Druga część naszej dzisiejszej wędrówki poprowadzi z przełęczy Tompadła niebieskim szlakiem przez zespół przyrodniczo-krajobrazowy Skalna.
Stamtąd udamy się przez dawne punkty widokowe Olbrzymki i Skalną Perć, a następnie przez niewielką przełączkę między Olbrzymkami a szczytem Ślęży. Ostatecznie dotrzemy z powrotem na wierzchołek góry w okolice wieży widokowej. Pierwszy odcinek to spokojny spacer drogą przeciwpożarową, łagodnie wijącą się zboczem na tej samej wysokości. Idziemy przez nasłoneczniowy bukowy las, a także rozsiane fragmenty skał grabrowych odsłonięte po ostatnim zlodowoceniu. Gołoborza na Ślęży i rumosze skalne są wynikiem działania lodowca w czasie ostatniego zlodowacenia południowo-polskiego i środkowo-polskiego 500 000 i 200 000 lat temu. Praktycznie cała Ślęża została wtedy przykryta lądolodem poza szczytem. Taka forma nosi miano nunataku, wyizolowanej góry. Warto zwrócić uwagę na kształt tych bloków skalnych, ich krawędzie są wciąż stosunkowo ostre. To dowód, że są geologicznie młode, procesy erozji i wietrzenia przez ostatnie kilkaset tysięcy lat nie zdążyły jeszcze ich wygładzić. Pokazuje to, jak powolne są procesy geologiczne, a jednocześnie skłania do refleksji. Nasze życie, nasz czas na Ziemi to zaledwie maleńki wycinek w porównaniu z długą historią planety i wszechświata. Po około 1,5 kilometra docieramy do odbicia w stronę skały Kazalnica. Podejście prowadzi przez rumorz skalny, które miejscami jest strome, więc trzeba uważać na każdy krok. Przy Kazalnicy znajduje się węzeł szlaków niebieskiego oraz zielonej ścieżki dydaktycznej. Kontynuujemy wędrówkę niebieskim szlakiem, który po chwili łączy się z drogą Piotra Włosta. Piotr Włost był palatynem Bolesława Krzywoustego, zarządcą dworu królewskiego i jedną z najpotężniejszych postaci XII-wiecznego Śląska. Fundował wiele budowli sakralnych, w tym klasztor Augustianów stojący niegdyś na szczycie Ślęży. Postać Włostowica jest w historiografii oceniana raczej pozytywnie, jako obrońca zasady podziału państwa zgodnie z testamentem Krzywoustego i ofiara brutalnej polityki. Jego działalność fundacyjna na trwałe wpisała go w dzieje Śląska i Kościoła. Kolejne odbicie prowadzi nas stromą ścieżką do tzw. ścieżki pod skałami i Skalnej Perci. Jest tutaj bardzo stromo i momentami są miejsca, gdzie można spaść. Po deszczu i zimą miejsce jest niebezpieczne. Wkraczamy ponownie na teren rezerwatu Góra Ślęża i docieramy do grupy skalnej Olbrzymki. Z Olbrzymków, zwłaszcza zimą, rozciąga się interesujący widok na szczyt Ślęży, który z tej wysokości wygląda zupełnie inaczej niż z każdego innego punktu. Widać stąd szczyt Ślęży z kościołem i wieżą telewizyjną. To jedno z klasycznych miejsc fotograficznych w masywie. Następnie schodzimy stromym zejściem do niewielkiej przełęczy i prostą drogą po płaskim przez świerkowy las docieramy do zbójnickich skał. Tu czeka nas ostatnie wymagające podejście i wracamy na szczyt Ślęży. Z wieży przy dobrej pogodzie można dostrzec góry Barskie, Sowie, Wałbrzyskie, Kaczawskie wraz z Pogórzem i Karkonosze, choć słońce od południa często utrudnia obserwację. Wchodzimy do tłumnego schroniska na kawę i ciastko, gdzie poznaję nowego subskrybenta kanału. Po krótkim odpoczynku schodzimy ze szczytu i kierujemy się dalej niebieskim szlakiem w stronę Sobótki Górki. Szlak sprowadza nas po skalnych stopniach wśród dużych głazów. Po kilkuset metrach teren łagodnieje i znów wchodzimy w bukowy las charakterystyczny dla całej góry. Po około 1,5 kilometra docieramy ponownie do drogi Piotra Włosta, którą idziemy krótki odcinek na północny wschód. Tutaj zobaczycie małą stelę z napisem upamiętniającym budowę dróg na początku XX wieku w masywie Ślęży. Kierując się dalej docieramy do rozdroża ze szlakiem czarnym okrążającym Ślężę. W tej okolicy zobaczycie zmianę skał i przejście do obszaru występowania granitu. W strefie przejściowej występują amfibolity z silną laminacją i białe skalenie. Na glebie zobaczycie również coś, co przypomina gruboziarnisty piasek, luźną skałę osadową. Jest to tak zwana kasza granitowa, czyli zwietrzały granit. Minerały budujące granit różnią się odpornością na wietrzenie i twardsze kwarce wytrzymują dłużej, przez co tworzy się gruboziarnisty żwir. Zobaczycie tutaj również punktowo ochrę występującą w granicie, ale ciężko jednoznacznie jest podać przyczynę jej występowania w tym miejscu. Wędrujemy przez gęsty las na granicy Regla Dolnego i Pogórza w kierunku dawnej wsi Górka, wspomnianej już w dokumentach z XII wieku. Odbijamy na zachód od szlaku i docieramy do pałacu zamku w Górce. Dziś mieści się w nim hotel, a dawniej pełnił funkcję kościoła i klasztoru kanoników, którzy opuścili pierwszy klasztor na szczycie góry w XII wieku. Przy rozdrożu znajduje się również tablica z legendą o kwiecie paproci, symbolu bogactwa, które przynosi szczęście tylko wtedy, gdy można się z nim dzielić.
Tablica z legendą jest jedną z licznych tablic rozsianych po całym masywie. Następnie asfaltową drogą ponownie kierujemy się w kierunku schroniska PTTK pod Wieżycą. Po drodze mijamy starożytne kamieniołomy granitu, dziś już zarośnięte i dobrze wpisujące się w krajobraz. Z przełęczy pod Wieżycą ruszamy żółtym szlakiem, a następnie odbijamy na niewielki szczyt Gozdnicę. Jest tutaj punkt widokowy na Sobótkę, jednak liście w dużej mierze przysłaniają widok. Trzeba wrócić zimą. Stamtąd wracamy na żółty szlak i przez skwer Park Stanisława Dunajewskiego docieramy do stacji PKP Sobótka. W tym miejscu zbiegają się aż 3 szlaki. Żółty z Sobótki do Wałbrzycha przez Świdnicę, niebieski do Wrocławia na Muchobór Wielki i czerwony przez Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie. Tutaj kończy się nasza wycieczka. Dziękuję za wspólną wędrówkę. Jeśli chcecie poznać więcej tajemnic Ślęży, zajrzyjcie na moją stronę i skorzystajcie z usług przewodnickich. Link znajdziecie w opisie. Możecie również wesprzeć kanał, link znajduje się w opisie. Cześć!